Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Projektu na Piątkę. Jest mi bardzo miło, że kolejny raz zajrzeliście na mój kanał i zaglądacie, interesujecie się, na jakim etapie jest mój projekt i remont mojej przyczepki. To naprawdę bardzo miłe, także dziękuję. W ostatnim czasie trochę tak skakałem po tematach, bo tutaj zrobiłem kawałeczek tapicerki, zrobiłem kawałek siedziska, była stawiana ścianka, ramki okien, no dużo takich różnych w zasadzie niepołączonych ze sobą tematów. Natomiast to głównie wynikało z tego, że pojawiły się jakieś takie, nazwijmy to, przestoje w dostępności towarów, które potrzebowałem. Na przykład zamówiłem sobie materiały na tapicerkę, jeden i drugi, i ponieważ nie wiedziałem za bardzo, jak one mi się sprawdzą, więc zamówiłem no takie, powiedzmy, małe ilości. A że one mi się sprawdziły, no to domówiłem resztę i na przykład na ten materiał już czekam ponad tydzień i prawdopodobnie jutro dopiero do mnie dotrze. Także no nie mogę na przykład wytapicerować jakichś większych elementów, mogę tylko wykorzystać po prostu to, co mi zostało jeszcze z tego kawałka. Mam nadzieję, że w trakcie dzisiejszego odcinka uda mi się już skończyć tą zabudowę i doprowadzić ją do takiego stanu, że będzie można z niej korzystać. Pierwszym elementem, który będę chciał dzisiaj zrobić, będzie zrobienie tapicerki tego oto właśnie frontu. Ok, ja sobie już przygotowałem miejsce pracy, także zabieram się do tapicerowania, a Was oczywiście zapraszam do oglądania. Ok, i w ten oto sposób mój drugi front jest gotowy. Myślę, że naprawdę spoko to wyszło. Mi się podoba. Nie wiem jak Wam, dajcie znać, czy taka tapicerka jest akceptowalna, czy jest ok. Wydaje mi się, że jest nie najgorzej. Dobrze, front mam gotowy, a więc zabieram się za składanie tego siedziska. Wiecie co, z tego wszystkiego zapomniałem, że jeszcze jeden element, który tutaj trzymam w dłoni, wymaga obicia, zrobienia tapicerki, ponieważ on będzie tutaj z tej strony i on również w tym miejscu no, musi być taki sam jak tutaj, więc no, jeszcze zostało mi do tapicerowania tutaj taki kawałeczek. Dobrze, chciałbym skręcić to siedzisko, ale tak jak wspominałem pewnie już wielokrotnie, zależy mi na tym, żeby maksymalnie usztywnić całą konstrukcję. W związku z tym zależałoby mi, aby te wkręty, które będą łączyć listewkę z frontem, jednocześnie solidnie były osadzone w podłodze. I najlepszym rozwiązaniem, żeby to zrobić, wydaje mi się, jest wkręcenie się przez podłogę aż do tych belek, które są pod podłogą. Tylko że w tym momencie ja już ich nie widzę. Kiedyś tam sobie pozaznaczałem takimi tasiemkami, ale to mi się już dawno temu odkleiło, więc muszę znaleźć jakiś inny sposób, jak sobie z tym poradzić, jak te listewki namierzyć. No i wymyśliłem, że ponieważ podłoga jest przykręcona do tych listewek, do tych kantówek pod podłogą wkrętami, to użyję po prostu magnesu. Jest to taki mały, ale silny magnes neodymowy i tym magnesem spróbuję namierzyć, w którym miejscu te listewki przebiegają. Wiem, że na pewno belka jest gdzieś w tym obszarze, więc spróbuję tutaj pojeździć sobie tym magnesem
I zobaczcie, tu się zatrzymuje, więc tutaj jest wkręt, więc jeśli tutaj jest wkręt, to znaczy, że na 100% tędy przebiega właśnie ta belka pod podłogą. Więc zaznaczę sobie na froncie, jego już ustawię tak, jak będę chciał, żeby był, że tutaj w tym miejscu powinienem się przykręcić do podłogi. Poszukam następnego miejsca. O, zobaczcie. Tutaj w tym miejscu mi się zatrzymuje. Czyli następna długa śruba, która będzie przechodzić przez podłogę aż do belki pod podłogą, powinna być w tym miejscu. I tu gdzieś na końcu była ostatnia. O, tutaj, nie wiem czy to widzicie, ale tutaj ten magnes się zatrzymuje, więc ta ostatnia belka wypada gdzieś tutaj. No dobrze, więc w tym miejscu będę chciał przykręcić front i całe to siedzisko aż do tych belek pod podłogą. Ja więc zabieram się do skręcania, a Was zapraszam do oglądania. Falling in slow motion, I'm bad at emotion. That's when I knew. Then there's no forgiveness, no one left to witness. That's when I knew. All of that time was over us, ripples that break apart our trust. How can we go back? Everything now. No to może czas na małe podsumowanko. Jak widzicie, siedzisko mam już w zasadzie skręcone. Jest to naprawdę solidne. Będzie to jeszcze przykręcone do podłogi. Na razie tu zastosowałem takie krótkie wkręty, żeby tylko poskręcać tą konstrukcję. Z tego względu, że będę chciał ją jeszcze z tego miejsca zabrać, więc chcę, żeby to było mobilne. Jak już nie będę miał potrzeby przesuwania tego siedziska, to wtedy po prostu część tych wkrętów zmienię na dłuższe i ono już będzie przykręcone tak już na stałe. Wyszło to w ten sposób. Ogólnie powiem szczerze, że jestem zadowolony. Jedną rzecz tylko tutaj źle przemyślałem i się pomyliłem. Otóż zrobiłem sobie tutaj tak jakby front z tej strony i on w zamyśle miał być w ten sposób, nie? Natomiast później pomyślałem, że ponieważ tutaj będzie odsłonięte, to dużo ładniej to będzie wyglądało, jeśli ja bym ten front zrobił w ten sposób. Tutaj nie tak, tylko tak. Po prostu ładniej to wygląda, jeśli tutaj będzie tapicerowana część i ten froncik będzie tutaj tak zlicowany. Tylko że przez to, że przesunę go o ten kawałek tutaj, to w tym miejscu niestety ten element jest za krótki, więc będę musiał jeszcze raz taki element wyciąć. To wykorzystam oczywiście do czegoś, na pewno mi się to przyda. Natomiast muszę ten element wyciąć jeszcze raz i tutaj na końcu po prostu go najpierw otapicerować, a później przykręcić. Niestety pech chciał, że w składzie drewna akurat tego typu sklejki, czyli 10 topolowej, zabrakło, nie była ona dostępna. Będzie dopiero w przyszłym tygodniu, więc na razie nie mam materiału, żeby ten element wykonać. Będzie to musiało po prostu poczekać i zrobię go, jak już kupię tą sklejkę. Dlatego ja dzisiaj chciałbym zająć się czymś innym. Otóż chciałbym wykonać takie wsporniki po tej i po tej stronie,
które będą podparciem, gdy stolik opuścimy i będzie nam on służył za łóżko. Do tego celu wykorzystam takie kantówki 20×30. Ja już sobie tutaj jeden taki kawałek przygotowałem i przyciąłem. On ma 111 cm, więc oczywiście obiję go tapicerką, żeby wyglądał ładnie i tak samo jak reszta zabudowy. No i go zamontuję. No to może małe podsumowanie. Zobaczcie, tak mi to wyszło. To, że te kolory wyglądają na takie tutaj jaśniejsze, tu ciemniejsze, to tylko dlatego, że jest to welur i po prostu tak się światło na nim układa w zależności od tego, w którą stronę się przesunie palec, no to on się robi jaśniejszy albo ciemniejszy. Tutaj jest przykręcone na takie dosyć solidne, długie wkręty. Także tak to wyszło. Mam nadzieję, że Wam się podoba, ponieważ ja naprawdę jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. Myślę, że będzie bardzo ładnie. No dobrze, tą stronę mam w tym zakresie zrobioną. Oczywiście będę musiał to samo zrobić po drugiej stronie, czyli również otapicerować taką kantówkę i przymocować ją tutaj na odpowiedniej wysokości. Jak widzicie, mimo tego, że nie mam tutaj jeszcze tego jednego elementu, który będzie dosyć znacząco usztywniał jeszcze całą konstrukcję, ja sobie wygodnie siedzę, nic tutaj nie trzeszczy, nic się pode mną nie zarywa. Także myślę, że czas na małe podsumowanie tego, co tutaj się wydarzyło, co udało mi się zrobić. A więc, tak jak wcześniej mówiłem, już tego nie nagrywałem, no bo to była w zasadzie ta sama praca, więc nie było większego sensu to pokazywać. Wykonałem drugą listwę podpierającą stolik w momencie, gdy tutaj będzie łóżko. Tak mi ta listwa wyszła. Co istotne, tutaj zrobiłem małą modyfikację. Ten narożnik zrobiłem taki zaokrąglony po to, żeby wsiadając nie uderzać się tutaj o taki sterczący narożnik tej listwy. Myślę, że to mogło być mało przyjemne, więc tak to tutaj zrobiłem. Podobnie tutaj z tej strony jak tam, ta listwa została tutaj przykręcona takimi długimi, solidnymi wkrętami. Jak pewnie zauważyliście, tutaj również przykręciłem tą listwę wspierającą, o której mówiłem. Chodzi o to, że może z tej strony pokażę. Chodzi o to, że te podpórki pod siedzisko nie mają tutaj do dołu połączenia, nie mają nóżki, więc one się wspierają na tej właśnie listwie i są skręcone tymi łącznikami, także w tym momencie to już jest dosyć solidne. Taką samą listwę przykręciłem od razu z tej strony. Ona podpiera te trzy wsporniki siedzenia i tak to tutaj się będzie opierać. Do tego oczywiście też będzie tutaj skręcone tymi plastikowymi łącznikami. Także na ten moment tak wygląda moja zabudowa. Oczywiście jeśli macie ochotę, to podzielcie się w komentarzach uwagami, co sądzicie o takiej zabudowie. No dobrze, skoro mam już to wszystko przygotowane i doprowadzone do takiego etapu, to chyba nie pozostaje mi nic innego jak przykręcenie już tej części siedziska na stałe do podłogi. Będę chciał zrobić tak, żeby w miejscach, gdzie te belki pod podłogą się znajdują, przykręcić
tą ramę wraz z frontem aż do tych belek. Natomiast tą stronę nie będę jeszcze przykręcał na stałe, ponieważ prawdopodobnie będę chciał też mieć możliwość zabrania tej części zabudowy, żeby tutaj mieć więcej miejsca do pracy. Ok, tą skrzynię, to siedzisko mam już skręcone. Ono jest w zasadzie skończone poza zrobieniem górnej przykrywy. Muszę to sobie wymierzyć i wyciąć. Natomiast jeśli chodzi o samą konstrukcję siedziska, to ono jest w zasadzie zrobione. Nie pokazywałem Wam tam w szczegółach, myślę, że nie ma sensu pokazywać, jak kręcę śrubki, tym bardziej, że te miejsca są dosyć ciężko dostępne i pewnie za wiele tutaj nie byłoby widać, ciężko byłoby to pokazać. Tak czy inaczej, bardzo jestem zadowolony z efektu, który wyszedł. Naprawdę jest to turbo stabilne, nic się nie rusza. Naprawdę to siedzisko jest super stabilne, także bardzo jestem zadowolony z tego, co udało mi się tutaj zrobić. Tak jak mówiłem wcześniej, pozostała mi jeszcze do skręcenia tamta skrzynia, ale jeszcze troszkę przemyślałem temat i myślę, że przykręcę ją do podłogi dopiero jak będę miał zrobiony tamten ostatni boczek, żeby kąty się zgadzały, żeby to na pewno było proste. I tak jak mówiłem też wcześniej, nie mam na ten moment tej sklejki, ona mi się skończyła, więc muszę ją dopiero zakupić. Mam już wszystkie te materiały, które mi brakły. Mam nową sklejkę, mam materiał do tapicerki, także nie ma na co czekać. Będę chciał dzisiaj skończyć wreszcie te siedziska. Zrobię ten boczek, zrobię pokrywy i chciałbym tutaj zrobić również zabudowę. Jeśli chodzi o ten boczek, który zrobiłem z błędem, bo był po prostu za krótki, ja już sobie to poprawiłem, dociąłem taki nowy element, który już jest wystarczająco długi, ładnie tutaj będzie mi zakrywał całą tą ściankę. Tutaj wstawiłem listewkę, wykorzystując ten zbyt krótki element, który właśnie był wymierzony, żeby był w środek. On będzie mi podpierał tą płytę przykrywającą siedzisko, a ten element będę chciał otapicerować i przykręcić go tutaj właśnie do tej listewki oraz do frontu, żeby wzmocnić całą konstrukcję. Także włączam timelapsa i zabieram się za tapicerowanie tego elementu. Falling in slow motion, I'm bad at emotion. That's when I knew. No dobrze, boczek mam wytapicerowany. Tutaj miałem taki trudniejszy element, ponieważ w tym miejscu zrobiłem sobie taki łuk i najpierw zrobiłem
tutaj te zewnętrzne krawędzie. Później miałem duży problem, że jak naciągałem tą stronę, to tutaj zaczynało mi się marszczyć. I łatwiej jest zrobić w ten sposób, musiałem to niestety poprawić, żeby odczepić tutaj tą stronę. Najpierw przybić sobie tutaj ten łuk, a później naciągając te elementy z tej i z tej strony, zniwelować właśnie te zmarszczki, które tutaj się pojawiały. Tak jak już wspominałem, no dopiero to są moje początki z tapicerowaniem, nie mam jeszcze dużego doświadczenia, więc po prostu no, nie wiedziałem, że tak ten materiał się zachowa. Teraz już wiem, więc kolejne takie elementy, jeśli się trafią, będę wiedział jak zrobić sprawniej. Ale myślę, że wyszło nie najgorzej. Jestem z tego zadowolony. I ten boczek będę chciał przykręcić tutaj w ten sposób. Także myślę, że będzie to bardzo ładnie i estetycznie wyglądało. Ok, w takim razie sobie tutaj złapię pierwszego wkręta. Chciałbym, żeby to równo mi wyszło. Myślę, że tak będzie ok. Ok, przyłapałem sobie pierwszego wkręta z tej strony. Podobnie zrobię tutaj. Chciałbym to równo ustawić. Myślę, że tak będzie w porządku. Ok. I pozostaje tutaj zrobienie kąta prostego na dole. Nie jest to najwygodniejsze miejsce do przykręcenia, ale jakoś będę musiał sobie z tym poradzić. No i teraz najważniejsze, skoro mam już przykręcony ten łącznik do tej ścianki, to muszę tutaj to ustawić tak, żeby było równo i również przykręcić. Dam tutaj jeszcze po środku jeden łącznik. Nie mam Wam jak tego teraz pokazać, ale za chwilkę wezmę kamerę do ręki i tutaj wszystko Wam pokażę, jak to w środku wygląda. No dobrze, na nagraniu może za dużo nie było widać, jak skręcałem to od wewnętrznej strony. Po prostu nie mam tutaj miejsca, żeby tam umieścić kamerę, tak żeby coś sensownie było widać, ale pokażę Wam teraz tutaj z bliska, jak to wygląda. Konstrukcja wygląda w ten sposób. Tutaj jest wszystko już poskręcane. To, czego nie widzieliście, to były właśnie tutaj skręcenie tych elementów ze sobą i tą listewkę tutaj wkrętami przykręciłem do tej zewnętrznej tapicerowanej strony. Na łączeniach wyszło mi w ten sposób, także myślę, że całkiem równo. Tutaj pokażę Wam jeszcze z tej strony. Tak to mi wyszło. Całość jest naprawdę mega stabilna. To jeszcze nie jest przykręcone, ale jest naprawdę już stabilne. I nie jest ciężkie. Myślę, że to waży około 4 kg razem już z frontem i z tą tapicerką. Także całkiem myślę, że nie najgorsza waga. A skoro już jestem przy tapicerowaniu i mam zarówno wytapicerowaną tą, jak i tą stronę, to myślę, że teraz kolejną rzeczą, którą zrobię, będzie tutaj zabudowa tej części. Ona również będzie tapicerowana i dzięki temu będę miał już zamkniętą tutaj tapicerkę, tą zabudowę po tej stronie przyczepy. Także zabieram się za wycinanie tutaj tych elementów z płyty, z drewna i oczywiście tapicerowanie. Tutaj są dwa proste elementy, takie w zasadzie prostokątne, więc nie powinno być
żadnych większych trudności. Także zabieram się do pracy. Ripples that break apart our trust. How can we go back? Everything now is just a waste. All of that hurt shown on your face. Just another. Falling in slow motion. I'm bad at emotion. That's when I knew. And there's no forgiveness. No one left to witness. That's when I knew. All of my fear held me back. All of your tears fell through the cracks. How can we go back? Everything now is just a waste. All of that hurt shown on you. No dobrze, najwyższy czas na podsumowanie, bo jak widzicie zmiany zaszły duże. To, co udało mi się na ten moment zrobić, to wykonałem tutaj tapicerowaną zabudowę pomiędzy siedziskami. Na razie to jest tylko tak przyłożone. Ten element też jest tylko włożony tutaj po prostu na wcisk. Będę oczywiście tutaj musiał jeszcze zrobić podpórkę w postaci takiej listewki po jednej i po drugiej stronie, żeby ten element mi nie wpadał, no ale to już jest naprawdę drobiazg. Jeśli chodzi natomiast o siedziska, to jest naprawdę bardzo stabilne, bardzo wytrzymałe. Jeśli chodzi o zastosowane materiały, to na pokrywy zdecydowałem się wykorzystać sklejkę brzozową ze względu na jej dużo wyższe parametry, jeśli chodzi o wytrzymałość taką mechaniczną, ale dzięki temu mogłem wykorzystać sklejkę, która jest stosunkowo cienka. To jest sklejka o grubości 6 mm, więc ona jest cieniutka. Wagowo ta sklejka wychodzi podobnie bardzo jak sklejka topolowa 10, natomiast pomimo tego, że wagowo jest podobnie, to ta sklejka jest cieńsza i jest dużo bardziej wytrzymała od sklejki topolowej, także na ten element zdecydowałem się wykorzystać właśnie ten rodzaj sklejki. Tutaj druga strona w zasadzie jest skończona, natomiast ten element jeszcze nie jest przykręcony, on jest po prostu tylko postawiony, a i tak to jest też bardzo solidne, nic tutaj się nie dzieje, można śmiało na to sobie usiąść, także z tego jestem naprawdę bardzo zadowolony. Na razie tego elementu nie przykręcam. Dlaczego? To dowiecie się w jednym, mam nadzieję, że z najbliższych odcinków. Będzie to zupełnie inny temat, myślę, że bardzo fajny, mam nadzieję, że Wam się spodoba. I w zasadzie pozostaje mi tutaj jedynie wyciąć stolik, który będzie mocowany tutaj do tej listewki, właśnie pełniąc funkcję stołu i opuszczany tutaj na te mocowania, i można myśleć o materacach, o spaniu. Pokażę Wam jeszcze z bliska, jak to wyszło. A więc tak, z góry wygląda to w ten sposób. Zobaczcie sobie. Tutaj ta sklejka
Ja wam z bliska pokażę. Ona jest naprawdę cieniutka, a mimo to naprawdę jest fajna, wytrzymała. Także bez żadnych obaw sobie tutaj można na niej usiąść. Ja oczywiście jeszcze tutaj wywiercę pewnie otwór, żeby można było zahaczyć palcem i to podnieść. Prawdopodobnie wytnę jeszcze takie duże otwory. Po pierwsze, troszeczkę ujmując z wagi tej sklejki, a druga kwestia to oczywiście wentylacja, aby powietrze, które tam jest, mogło sobie bardziej swobodnie przepływać. Tym bardziej, że tutaj po drugiej stronie planuję umieścić rzeczy związane z elektryką, więc w szczególności jest to ważne, żeby tutaj jednak ta wentylacja miała miejsce. Nie mam tutaj jak za bardzo zważyć całości, ale zważę sobie przynajmniej ten element. To waży 4,8 kg. Oczywiście największą wagą w całej tej zabudowie jest front, no i troszeczkę tapicerka, ona też tutaj kilka gram waży. No ale nie ukrywam, że zależało mi też troszeczkę na wyglądzie, a takie wykończenie mi się po prostu podoba, więc trudno. Będzie po prostu tyle to ważyć i tak myślę, że ta waga nie jest jakaś tutaj wybitnie duża. Do tego dochodzi jeszcze pokrywa, ale tak jak mówiłem, wytnę jeszcze w niej otwory dosyć spore, więc będzie ona ważyła mniej. Niestety nie zważyłem sobie tej oryginalnej zabudowy, więc nie wiem, ile dokładnie ważyło to siedzisko oryginalne, natomiast pamiętam, że tamte płyty, które były po zewnętrznej stronie, były naprawdę bardzo ciężkie i ogólnie jak wynosiłem tą zabudowę, to ona była naprawdę ciężka, także jestem prawie pewien, że ta zabudowa jest sporo lżejsza od tej oryginalnej. Bardzo się cieszę z tego, co udało mi się zrobić. Na ten moment w zasadzie uważam temat tej części zabudowy za zamknięty. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną i oglądaliście tutaj moje zmagania. Jest mi bardzo miło, że na kanale jest coraz więcej osób subskrybujących, że kanał rośnie. Dziękuję Wam bardzo za te subskrypcje. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo to motywuje oraz jest to sygnał dla algorytmu, że ten kanał prezentuje jakieś wartościowe treści, które ludziom się podobają. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie. Jeśli podoba Wam się ta zabudowa, którą wykonałem, to dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, co o tym sądzicie. Będzie mi bardzo miło. W następnym odcinku będę zajmował się już czymś zupełnie innym, także już w tym momencie serdecznie zapraszam. Do następnego. Cześć.